Witam z rekreacyjnej wioski Ocypel w Borach Tucholskich, nazywanej Perłą Kociewia. W dzisiejszym filmie zobaczycie walory turystyczne tej wioski, dużo starych, często ponad stuletnich drewnianych domów mieszkalnych, nieczynną stację kolejową, trochę nowej turystycznej zabudowy i oczywiście samo jezioro Ocypel z pobliskimi jeziorkami Piaseczno i Ocypelek. Okazałe jezioro Ocypel i jeziorko Piaseczno właśnie oglądamy z widoku z drona. Z góry wygląda ono pięknie razem z zalesionymi wyspami na nim. Jezioro Ocypelek jest niewidoczne z miejsca, gdzie latał dron, ale dojdziemy do niego na piechotę. W dokumentach historycznych miejscowość wzmiankowana jest po raz pierwszy w 1664 roku. Od 1772 roku znajdowała się pod administracją zaboru pruskiego. Po I wojnie światowej Ocypel znalazł się ponownie na terenie Polski. Spacer po wiosce zaczynamy na ulicy Szkolnej obok ośrodków Mleczarz i Metrix. Najpierw idziemy zobaczyć jeziorko Piaseczno, które znajduje się obok i za chwilę będziemy kontynuowali spacer po tytułowej wiosce. Pod względem turystycznym wioska zaczęła rozwijać się pod koniec lat 60. ubiegłego wieku, kiedy to nad brzegiem jeziora powstało wiele ośrodków wypoczynkowych. Duża część tych ośrodków wypoczynkowych nie przetrwała przemian gospodarczych w latach 90. ubiegłego wieku, chociaż pewna ich ilość przetrwała i obecnie po zmianie właściciela kontynuuje swoją wypoczynkową działalność. Wracamy z powrotem na ulicę Szkolną i po chwili zauważymy pierwsze, stare drewniane domy mieszkalne, których jest dość dużo w tej wiosce. I w tym filmie tym domom poświęcę większą uwagę. Proszę jednak nie myśleć, że wioska Ocypel to jest skansen, bo tak nie jest. A te wyłowione przeze mnie dla potrzeb filmu stare drewniane domy stoją pośród nowej zabudowy wioskowej i są tutaj normalnie zamieszkane. Wioska Ocypel powstała prawdopodobnie w XIII wieku, lecz jak już wspomniałem, pierwsze wzmianki w pismach pochodzą dopiero z XVII wieku. Do dzisiaj zachowały się w wiosce oryginalne drewniane zabudowania, będące skrzyżowaniem chaty ludowej z domem miejskim z końca XIX wieku. Wymieniłem tylko 2 jeziorka towarzyszące, jednak w okolicy jest kilkanaście innych jezior, co czyni te tereny atrakcyjnymi letniskowo. Za chwilę dojdziemy do łącznika, którym można przejść w prawo do ulicy Kościelnej, którą oczywiście dojdziemy do kościoła. Idąc w kierunku kościoła mijamy kolejne stare drewniane domy, którym poświęcamy większą uwagę. Pierwsze czynności związane z budową kościoła w Ocyplu podjęto w 1981 roku, a pierwszą mszę świętą w kościele odprawiono 10 maja 1989 roku. Obok kościoła stoi obelisk upamiętniający pomordowanych mieszkańców Ocypla i polskiej ludności w 1944 roku. Wtedy to właśnie 23 września zastrzelono w Ocyplu zastępcę kierownika tajnej niemieckiej policji państwowej Gestapo z Tczewa. W ramach niemieckiego odwetu z zarządzenia ówczesnego szefa Gestapo w Gdańsku rozstrzelano publicznie ponad 20 Polaków, mieszkańców Ocypla i okolic, a także przewiezionych z obozu koncentracyjnego Sztutow. Grób masowy znajduje się tuż za wioską. Można do niego dojść idąc ulicą Kościewską od skrzyżowania z ulicą Kościelną około 500-600 metrów, po czym skręcić w prawo w drogę leśną i po około 100-200 metrach należy wypatrywać w lesie niskiego płotku, który okala grób. Wracamy się z powrotem na ulicę Szkolną. Widzimy tutaj budynek dawnej szkoły podstawowej. Szkoła pełniła swoją funkcję do 2012 roku, a później, z uwagi na zbyt małą ilość dzieci w Ocyplu, zlikwidowano tę placówkę. Obecnie w budynku znajduje się izba regionalna, która służy lokalnej społeczności.
Wyposażenie izby to przedmioty pochodzące w głównej mierze od mieszkańców Ocypla, a także od przyjaciół stowarzyszenia. Pieczołowicze kolekcjonowane i konserwowane. To bezcenny dar na rzecz rozwoju wsi, kultury i turystyki. Zaraz za budynkiem szkoły skręcamy w ulicę Jeziorną. Dojdziemy nią do nowej, ostatnio wybudowanej inwestycji lokalnej, składającej się z parkingu dla samochodów, budynku przebieralni i ładnych pomostów na jeziorze Ocypel. Tuż obok widzimy piaszczystą plażę nad jeziorem. Po pobycie na plaży wracamy się ponownie na ulicę Szkolną. Na skrzyżowaniu ulicy Szkolnej i Kociewskiej widzimy kapliczkę. Na Kociewiu kapliczki są też nazywane Bożymi Mękami. Dalej idziemy przez wioskę ulicą Kociewską do jej końca. Jesteśmy już w środku wsi i widzimy drugą kapliczkę, tym razem murowaną. Z drugiej strony skrzyżowania widzimy drugi obelisk poświęcony wymordowanym we wrześniu 1944 roku Polakom. Pierwszy widzieliśmy przed chwilą, obok kościoła. Kontynuujemy spacer ulicą Kociewską. Dochodzimy do przystanku autobusowego. Naprzeciwko przystanku, na wysepce, stoi witacz z napisem: Ocypel, perła Kociewia wita. I niewątpliwie jest to prawda, po tym co zobaczyliśmy, że ta wioska jest perłą Kociewia. A to jeszcze nie wszystko do zobaczenia tutaj. Kiedyś do Ocypla dochodziła linia kolejowa. Obecnie po torach kolejowych nie ma już śladu. A biegły one między przystankiem autobusowym a skrzyżowaniem dróg, w tym miejscu, gdzie widzimy drogę polną idącą po nasypie. A z drugiej strony ulicy były one gdzieś tutaj. Idziemy w stronę dawnego dworca kolejowego Ocypel, drogą wyłożoną kamieniami, tak zwanymi kocimi łbami. Linią kolejową doprowadzono do tej miejscowości w 1908 roku.
Pociągi osobowe kursowały po tej linii do 1994 roku, natomiast pociągi towarowe kursowały trochę dłużej, bo do 1999 roku. W 2018 roku linię kolejową rozebrano i wykreślono z ewidencji. Po linii kolejowej pozostało kilka śladów. Jednym z nich jest dawny budynek dworca kolejowego. Nawet do dzisiaj widnieje na nim nazwa stacji Ocypel. Inną pozostałością po linii kolejowej są wagony mieszkalne, obecnie przerobione na wagony letniskowe, i wieża ciśnień, która służyła kiedyś do napełnienia wodą parowozów. Wracamy z powrotem do przystanku autobusowego i idziemy ulicą Polną w kierunku ulicy Wczasowej. Na tej ulicy stoi blisko siebie parę starych, drewnianych domów mieszkalnych, które warto obejrzeć. Przechodzimy na ulicę Turystyczną i wśród nowej zabudowy letniskowej idziemy w kierunku jeziora. Znajdujemy zejście schodami nad jezioro i schodzimy nimi na brzeg. Według urzędowego spisu opracowanego przez Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych nazwa tego jeziora to Ocypel. Natomiast w różnych publikacjach i na większości map topograficznych jezioro to występuje pod nazwą Wielki Ocypel. Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi od 106 hektarów do 114 hektarów.
Zwierciadło wody położone jest na wysokości około 99 metrów nad poziomem morza. Średnia głębokość jeziora wynosi 6,7 metra, natomiast głębokość maksymalna to 40 metrów. W oparciu o badania przeprowadzone w 1996 roku jezioro zaliczono do drugiej klasy czystości. Znajdują się na nim 3 wyspy: Łesica, Ostrów i Snop. Znajdujemy się już praktycznie na przeciwległym brzegu jeziora, niż byliśmy na początku filmu na Nowych Pomostach. Jesteśmy obok ośrodka Jubilat, a za chwilę zobaczymy jeszcze misyjne centrum rekolekcyjno-formacyjne księży werbistów. Przechodzimy tunelem w dawnym nasypie kolejowym nad jezioro Ocypelek. Weszliśmy na dawny nasyp kolejowy, po którym idzie obecnie droga polna. Z perspektywy nasypu zobaczymy jezioro Ocypelek z lepszej perspektywy. Wkrótce będzie więcej filmów o kolejnych miejscowościach. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to wciśnij przycisk subskrybuj, by ich nie przegapić.